Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj pierwszy dzień kalendarzowego lata. Meteorolodzy zapowiadają upały, więc najwyższy czas pomyśleć o klimatyzacji. Dlatego też dzisiaj recenzja przenośnego klimatyzatora marki Technisat. Jest to model Techni Polar 2S. Na początek może zapoznajmy się ze specyfikacją techniczną tego urządzenia, a następnie oczywiście już sprawdzimy jego budowę, wykonanie i przeprowadzimy sobie kilka testów praktycznych. Jesteśmy teraz na stronie marki Technisat, no i zobaczmy sobie takie najważniejsze parametry techniczne i cechy klimatyzatora Techni Polar 2S. Przede wszystkim zobaczcie, klimatyzator może pracować w trzech trybach: jako klimatyzator, jako osuszacz powietrza lub też taki zwykły wentylator. To wszystko Wam pokażę w dzisiejszej recenzji. Następnie wydajność chłodzenia 9000 BTU na godzinę, dzięki czemu świetnie nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 25 m2. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe parametry techniczne, to zobaczcie. Waga urządzenia prawie 27 kg, wymiary 44 na 69,5 na 32,5, klasa energetyczna A, o tej mocy chłodniczej Wam już powiedziałem. Zakres temperatur od 18 do 32 stopni. W takim zakresie możemy sobie ustawiać temperaturę w naszym pomieszczeniu, w naszym pokoju, jaką chcemy uzyskać. Głośność urządzenia między 53 a 65 dB, w zależności na jakim poziomie wentylatora to urządzenie będzie pracowało. Środek chłodniczy R290, no i tutaj może jeszcze, jeżeli chodzi o tą wydajność chłodzenia w tych jednostkach RRR, to jest 2,6. Długość kanału powietrza wylotowego to jest 1,5 metra maksymalnie. Średnica tego kanału 15 cm. O poborze prądu sobie już mówiliśmy, to jest klasa energetyczna A. Długość przewodu zasilania 1,5 metra. Moc znamionowa 1200 W. Ok, to teraz sobie przejdźmy już do wykonania i budowy samego klimatyzatora. Jak widzicie, taka dość klasyczna konstrukcja, biała obudowa wykonana tutaj z takiego połyskującego białego tworzywa. Od góry mamy panel sterujący w szarym kolorze. Konstrukcja oczywiście na kółeczkach, czyli możemy sobie tutaj nią dowolnie przejeżdżać. Po bokach mamy uchwyty do przenoszenia tego klimatyzatora, na przykład jeżeli byśmy chcieli go przenieść gdzieś na piętro. I teraz z tyłu mamy tutaj oczywiście wloty i wyloty powietrza. Ten element jest otwierany, tutaj jest oczywiście cały ten wymiennik ciepła. Następnie tutaj jest taki filtr, siateczka, który możemy oczywiście wyczyścić, wysuszyć i kolejny raz sobie tutaj to wszystko zamontować. Wylot, wyprowadzenie ciepłego powietrza z urządzenia. Oczywiście tutaj będziemy musieli sobie zamontować tą rurę odprowadzającą, za chwileczkę Wam to pokażę. I dwa korki spustowe do tutaj opróżnienia wody, która się skrapla podczas tutaj pracy urządzenia. Pierwszy jest tutaj u góry, natomiast drugi znajduje się na samym dole urządzenia. Tutaj w tym miejscu możemy podłożyć jakieś tutaj płaskie naczynie, zdjąć tą zawleczkę i w ten sposób sobie opróżnić wodę, która będzie w pojemniku wewnątrz tego urządzenia. Lub jeżeli byście chcieli korzystać z tego klimatyzatora jako osuszacza powietrza, gdzie tej skroplonej wody będziemy mieć zdecydowanie więcej, to możemy sobie tutaj podłączyć odprowadzenie wody bezpośrednio do jakiegoś większego pojemnika lub też do kanalizacji. Tak więc to są takie najważniejsze elementy konstrukcyjne. Tutaj z drugiej strony jeszcze Wam pokażę, też mamy identyczny uchwyt do przenoszenia. No i teraz może zobaczmy tutaj ten panel do zarządzania tym naszym klimatyzatorem. Pilota sobie może na razie jeszcze odłożymy. No i zobaczcie, tak wygląda cały panel sterujący. Tutaj mamy te żaluzje, które będą się oczywiście poruszały. Z tego miejsca będzie wypływało zimne powietrze. Od góry wyświetlacz. Następnie mamy diody informujące nas o funkcjach i pracy działania urządzenia. Na przykład chłodzenie, mamy tutaj wentylator, mamy tutaj właśnie ten osuszacz powietrza, ustawienia timera, tutaj wysoka wydajność, średnia, niska, tryb automatyczny.
I w tym miejscu są przyciski. One są tutaj takie klikające, ukryte pod panelem. I tutaj tryb Mode, timery, plus, minus, regulacja, wentylator oraz przycisk Power. Za chwileczkę sobie uruchomimy ten klimatyzator i pokażę Wam tutaj już dokładne działanie i funkcje tego urządzenia. Ok, to zaczynamy od tej rury odprowadzającej ciepłe powietrze z naszego klimatyzatora. Rura oczywiście taka harmonikowa, rozsuwana, zobaczcie, w ten sposób. Maksymalna długość, tak jak już wspominałem na wstępie specyfikacji, 1,5 metra, maksymalnie możemy ją rozsunąć. No i mamy tutaj dwa adaptery do tej rury. Ten okrągły, który będziemy montowali do samego klimatyzatora, oraz druga część, końcówka po drugiej stronie rury, którą będziemy mogli zamontować w kołnierzu, na przykład w naszym oknie. A tak wygląda już podłączona rura do klimatyzatora. Teraz wystarczy ją wyprowadzić gdzieś za okno i możemy już rozpocząć korzystanie z urządzenia. W zestawie znajdziemy jeszcze pilota zdalnego sterowania do zarządzania klimatyzatorem. Pilot, jak widzicie, również w białym kolorze, wyposażony tutaj w kilka przycisków sterujących. Oprócz pilota mamy jeszcze oczywiście w zestawie instrukcję obsługi. Taki gumowy, przeźroczysty wężyk do odprowadzania skroplonej wody z klimatyzatora. I teraz na koniec, jeżeli chodzi o zestaw, jeszcze jeden bardzo istotny element tego zestawu, a mianowicie rękaw uszczelniający do okna. Tego typu rękawy zazwyczaj nie są sprzedawane razem z klimatyzatorami przenośnymi. Musimy je dodatkowo dokupić. Natomiast w modelu Technisat Technipolar 2S mamy go już w standardzie. Taki rękaw montujemy w oknie. Następnie do rękawa wpinamy tą rurę odprowadzającą ciepłe powietrze z urządzenia. No i zabezpiecza nam ten rękaw, żeby gorące powietrze z zewnątrz nie wpływało do pokoju. Tak więc jest to niezbędny tak naprawdę element każdego klimatyzatora przenośnego i bardzo dobrze, że Technisat daje nam już ten rękaw w zestawie. W zestawie, jak widzicie, mamy od razu taśmy samoprzylepne, z drugiej strony taśmy rzepowe, które przyklejamy do naszego okna, do ramy okna i następnie do tych taśm przyklejamy właśnie ten rękaw, dzięki czemu bezinwazyjnie możemy sobie taki rękaw zamontować i bezpiecznie wyprowadzić tą rurę na zewnątrz i korzystać w pełni z możliwości takiego właśnie przenośnego klimatyzatora. No to teraz sobie przejdźmy już do uruchomienia naszego urządzenia. Przycisk Power. Na wyświetlaczu temperatura domyślna 28 stopni. Funkcja chłodzenia. Jeżeli teraz chcemy przejść do kolejnej funkcji, to tryb Mode. Zobaczcie, przechodzimy do funkcji osuszacza powietrza i w tym momencie urządzenie będzie pracowało jako osuszacz. Kolejny tryb pracy to jest wentylator. W tym trybie nie działa tutaj ten wymiennik, nie mamy tutaj tego zimnego powietrza, natomiast powietrze jest tylko z tego wentylatora, który znajduje się w urządzeniu, więc pracuje tak jak taki wentylator biurowy, nabiórkowy, który też często znacie, spotykacie się z takimi urządzeniami. Następnie mamy regulację prędkości wentylatora i mamy 3 poziomy: niski, średni i wysoki. Prędkość tego wentylatora zmieniamy tutaj przyciskiem od wentylatora i teraz zobaczcie, to jest poziom niski, 2 kredki na wyświetlaczu i kontrolka przy poziomie niskim. Następnie drugi poziom średni, 4 kreseczki na wyświetlaczu i kontrolka przy poziomie średnim. Jak słyszycie, to powietrze jest znacznie już mocniej wydmuchiwane. I poziom najwyższy, mamy tutaj 6 kresek, kontrolka przy poziomie najwyższym, no i oczywiście najgłośniejsza praca urządzenia i najmocniejszy strumień powietrza. I teraz może sobie wróćmy do tego funkcji chłodzenia. Na wyświetlaczu ustawiamy sobie temperaturę, jaką chcemy osiągnąć. Tutaj mamy przyciski do regulacji tej temperatury żądanej i na przykład wybieramy sobie 24 stopnie, czyli temperaturę, jaką chcemy osiągnąć w tym pomieszczeniu. Jeżeli chodzi o te funkcje na panelu, to mamy jeszcze timer, dzięki któremu możemy ustawić na przykład automatyczne wyłączenie całego urządzenia po określonym czasie. Jak widzicie, te żaluzje tutaj pracują cały czas, otwierają się, zamykają.
Natomiast jeżeli teraz sobie weźmiemy naszego pilota zdalnego sterowania, to zobaczcie. Na pilocie oczywiście mamy te same funkcje, czyli zmiana trybów pracy urządzenia. Możemy też zmieniać temperaturę żądaną w naszym pomieszczeniu. Możemy zarządzać prędkością wentylatora w klimatyzatorze. I możemy też, zauważcie, zatrzymać żaluzję w wybranej pozycji, czyli możemy uruchomić, żeby pracowały ciągle, poruszały się, mieszały powietrze lub też zatrzymały się na wybranej pozycji. Z pilota możemy też ustawić właśnie timery, czyli na przykład wyłączenie urządzenia po godzinie, po 2, po 3, 4 i tak dalej. Możemy też zmienić jednostkę temperatury ze stopni Celsjusza na przykład Fahrenheita. Więc to wszystko możemy zarządzać z pozycji pilota zdalnego sterowania. I jeszcze jest jedna funkcja na pilocie, której nie ma na panelu samego urządzenia, a mianowicie tryb nocny. Tryb nocny, który ogranicza tutaj głośność pracy urządzenia, tego wentylatora, zmienia jego prędkości do właśnie tych najniższych, dzięki czemu urządzenie nie będzie tak przeszkadzało w nocy podczas na przykład kiedy śpimy. I to są wszystkie funkcje, w jakie ten klimatyzator został wyposażony, czyli mamy funkcję chłodzenia, funkcję osuszania powietrza oraz funkcję wentylatora. Ok, tyle jeżeli chodzi o budowę, wykonanie, obsługę tego urządzenia. Ja sobie teraz go uruchomię w którymś z pomieszczeń i pokażę Wam, jak ten klimatyzator się sprawdza w praktyce, jak wygląda kwestia obniżenia temperatury w pomieszczeniu za pomocą właśnie takiego przenośnego klimatyzatora. Ok, test przeprowadzimy sobie w pomieszczeniu o powierzchni 23 m2. Jak widzicie, temperatura wyjściowa to jest 27,9 stopnia. Na klimatyzatorze ustawiamy 18 stopni, najwyższy poziom wentylatora i zobaczymy po godzinie, o ile będziemy w stanie obniżyć temperaturę. Minęła godzina i teraz zobaczcie, temperatura spadła do 26,7 stopnia, czyli została obniżona o 1,2 stopnia w ciągu godziny. Tak więc jak widzicie, klimatyzator jak najbardziej się sprawdza. Jeżeli pracowałby przez 3 godziny, to jesteśmy w stanie obniżyć sobie temperaturę powietrza w naszym pomieszczeniu prawie o 4 stopnie, dzięki czemu przebywanie w takim pomieszczeniu będzie bardzo komfortowe. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Jak mieliście okazję zobaczyć, klimatyzator przenośny marki Technisat jest bardzo dobrze wykonany, nieźle prezentuje się też pod względem designu. W zestawie mamy wszystkie niezbędne akcesoria wraz z tym rękawem uszczelniającym, który możemy przykleić do okna, żeby w prosty sposób odprowadzić ciepłe powietrze z urządzenia. Klimatyzator posiada 3 funkcje, czyli funkcję klimatyzacji, funkcję osuszacza powietrza oraz funkcję wentylatora. Jeżeli chodzi o wydajność tego urządzenia, to jest to klimatyzator przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 25 m2 i jak mieliście okazję zobaczyć w recenzji, godzina pracy tego klimatyzatora pozwala obniżyć temperaturę w takim pomieszczeniu o 1,2 stopnia Celsjusza. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!